Koko walczy z motocyklem, a my zwiedzamy wioskę. No, zwiedzamy, to dużo powiedziane. To jest jedyny zabytek, czyli kościół. Nie będziemy wam o historii tego kościoła opowiadać, bo można to sobie wygooglować. Tak, bardzo bujna w każdym razie jest ta historia. To jest jedyny kościół, który był meczetem, teraz znowu jest kościołem, ale zostawili wszystkie znaki czasu na nim. I nic nie zostało tam zmienione w środku, także dla katolików. Ale zdjęć w środku robić nie można. No nie można, więc no tutaj jest taki park zrobiony dookoła tego kościółka. Są jakieś tam tablice, chyba uświetniające tych ludzi, którzy tutaj czy to zbudowali, czy mieli wpływ na to, jak to się my zmieniło. głową tak naprawdę jesteśmy cały czas w warsztacie, bo jesteśmy ciekawi, jak ta przygoda się skończy. No i cóż, no przygoda trwa. Tak, a weekend no, miał być taki dla nas leniwy, taki lazy, chill-out totalny, ale że o 24:00 mamy kolację z tańcami, z przyśpiewkami, urodziny. Ale bez alkoholu. Bez alkoholu, nasze było bez alkoholu. No to nawet byśmy sobie takiego scenariusza nie wymyślili. Bulgarian, trytytka. It's the same? No, it's stяжка, I don't know. Something in Bulgaria is electric kabelna stяжка. No już sobie trytytka. Yeah, okay. It's trytytka. Koko jest naprawdę magikiem i to takim, no naszym aniołem, zobaczcie. Taka mała pierdółka, takie maleństwo. Trytytka. Tak, nie było tam trytytki, połamało się, kable zostały wykruszone. Ale normalnie by to wymieniono, a Koko rozebrał część na dosłownie takie małe sprężynki, takie maleństwa, których prawie nie widać, z ogromną cierpliwością. Jest niedziela. Co prawda czytamy to odwrotnie, no ale w postprodukcji to uzupełnimy. Jest 9:36, czyli na polskie 8:36. Kto normalnie przychodzi w niedzielę do pracy i lutuje. I kto ma na tyle cierpliwości? No, żeby ten problem zdiagnozować. Brawo, po prostu brawo. Przed południem motocykl był gotowy. Stwierdziliśmy, jedziemy. Koko namówił nas, żebyśmy nie jechali na Grecję, tylko uderzyli na Macedonię, więc stwierdziliśmy, jedziemy w tamtą stronę przez bułgarskie góry. Mało tego, stwierdził, że odprowadzą nas. Odprowadzą nas razem z Megi i dopilnują, żebyśmy trafili na właściwą drogę, tą, którą nam wskazali na mapie. I tutaj teraz mi ciężko, nawet wspominając, to już łezka mi się wokół kręci. Słuchajcie, no Koko i Megi w tej chwili, jak myślę o Bułgarii, to pierwsze co to myślimy o nich. Dosłownie. Mamy ich przed oczami. Czekając na nich od mamy jednego z nich dostaliśmy jeszcze maliny. Te maliny też wspominam bardzo, bardzo miło i teraz wszelkie maliny jakie jem kojarzą mi się z nimi, tak mi się wdrukowały. No ale cóż, nie powiem wam ile kosztowała naprawa, tylko weźcie pod uwagę, że Koko jechał dzień wcześniej w nocy 100 km w jedną stronę, 100 km w drugą, ugościli nas, przenocowali, nakarmili, naprawa w niedzielę od samego rana i jeszcze z nami jadą 200 km. No nie powiem wam ile to kosztowało, bo i tak byście mi nie uwierzyli. Podejrzewam, że Koko chciał po prostu zrobić prezent i równie dobrze mógł powiedzieć zero. Niesamowity, po prostu cudowny człowiek. I teraz mam do was ogromną prośbę. Tutaj wyświetla wam się namiar na jego warsztat. RBT Custom Motors. Mam do was ogromną prośbę. Wejdźcie na Google, odnajdźcie warsztat Koko i dajcie mu w moim imieniu, w naszym imieniu, dajcie mu 5 gwiazdek i napiszcie mu coś miłego. Bardzo was w to proszę, żeby ta wdzięczność poszła w drugą stronę. Ja ze wszystkich kont jakie mam, wpisałem mu tam 5 gwiazdek, podziękowałem za to, co nam zrobił. Prośba, podziękujcie mu też w naszym imieniu. Będę bardzo wdzięczny. Jedziemy w kierunku Macedonii. Wymiana kont facebookowych. Nie znam. Udana. To już mówiłem przez Francję. Nie jest to takie łatwe, wiecie? Przerzucić sobie nasz język czy bułgarski na nasze telefony. A w tle leci fajna bułgarska muzyka.
Chwila postoju. Cudownie. Słuchajcie, na trasach znajdują się takie kraniki. Czasami właśnie taka rura wychodząca ze skały. Cudownie lodowatą wodą. No, i to jest zbawienne nie tylko dla ludzi, ale też dla zwierząt oraz owadów, które tu przylatują. No, można sobie tu uzupełnić wodę, co też zrobimy. Kamizelka, widzicie, to jest taka kamizelka, o której mówiliśmy, którą trzeba zmoczyć, wydusić trochę, żeby z człowieka aż tak nie ciekło. I odkrycie Marcinka, bo Aneta się nie przyzna. Że Kobiety inaczej odczuwają gorąco. A czemu mam się nie przyznać? No inaczej odczuwamy. I Aneta No nie nie- chce takiej kamizelki założyć. No bo jeszcze nie umieram. A ja już prawie. No temperatura jest dosyć ciekawa. No tutaj na południu też inaczej ludzie odczuwają no tą temperaturę, są przyzwyczajeni. Natomiast my tutaj z północy sobie tu cieknie woda. My z Koko i północy... Megi się ubierali, słuchajcie, bo było dla nich za zimno. Jezus, my już nie wiedzieliśmy co ściągnąć. Co prawda Megi na początku jechała tylko w samej kamizeleczce, później już przebrała się w kurteczkę, a potem już tą kurtkę zapinała prawie po uszy. No tak, dla nich 30 stopni to jest idealna temperatura, jak już spada do 28 to już czują dyskomfort, a to tylko 2 stopnie. Ale Więc- tutejsze 30 i nasze 30 w Polsce to tu jest są- zupełnie co innego. Oni były u nas, to chyba się zamarzli. O, A poza tym dla nich chyba w Polsce byłoby zupełnie... za zimno. No, za zimno. Kończymy i w drogę. I co? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Za nami jedno z ładniejszych jezior. Generalnie, jak widzieliście, Koko razem z żoną odprowadzili nas, o rany, prawie do połowy gór bułgarskich. Nie wyjechaliśmy jeszcze z Bułgarii, dorwał nas deszcz. Tak, Po przejeżdżając kilku- przez góry. Po kilku godzinach jazdy padliśmy po prostu. Widzicie, już seplenimy, No, ale jesteśmy w tak przedostanie się przez pięknych granicę, okolicznościach przyrody. Szukanie noclegu albo jedzenia, już po prostu jesteśmy zmęczeni. Chcemy odespać to wczorajsze, bo wczoraj się bardzo dużo działo. No cóż, teraz czekamy na jakieś pyszne jedzenie. Ubawiliśmy ekipę w ogóle Tak. restauracji. Szukaliśmy właśnie to, co oni zrozumieli, mięsa wieprzowego, mielonego. I my chcemy go teraz i już, i oni wiedzą, jak nam to go podać i gdzie skombinować, że jest niedziela już wieczór. Niemniej jesteśmy w miejscu z tak cudownym widokiem. O, bardzo. Jak widzicie, hodowlę ryb w dali, Tak. piękny las, cudowne, o dziwo nieturystyczne miejsce i mamy wrażenie, że trochę nieodkryte w Bułgarii, bo tutaj ta zachodnia część Bułgarii, kurczę, jest niedziela, a jest tak mały ruch, że głowa mała. Ludzie są po prostu fantastyczni. Bułgaria kupiła nas ludźmi. Miał być tylko jeden dzień przelotowy, taki tranzytowy przez Bułgarię, ośrodek, zrobienie materiału i powrót. No, jesteśmy Rozsypany trzeci dzień. motocykl, tak, rozsypany motocykl skutecznie pokazał nam Bułgarię i to, jaka jest prawdziwa wartość tego kraju. Ta wartość to ludzie. Są No, to jak fantastyczni. wszędzie. I się wreszcie uśmiechają. Czas najwyższy. No, przez najwyższy. Dzień dobry. Po raz kolejny z ostatniego dnia w Bułgarii. Jesteśmy w Dospadzie na bookingu. Jak w wodospadzie. Aneta korzysta z tego, że jeszcze mamy internet. Tak, odpisuję. Odpisuje na komentarze. No trochę kości nam dają. Pokazują, że już zrobiliśmy swoje kilometry. Ale dzisiaj planujemy wyjechać do Macedonii. Tam wyłączamy telefony. Potem Albania i w Czarnogórę. Potem z Czarnogóry spróbujemy albo na Bośnię, albo na kawałek Chorwacją. I no zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Chorwację widzieliśmy w zeszłym roku. Wiemy, z czym to się je. Wiemy, jakie są drogi. Wiemy, jakie są zakręty. No, ale Macedonia i Albania są takim wyzwaniem. Tym bardziej, że to, że możemy zapłacić kartą, okazuje się, że nie możemy. To, że nikt nie zna języka,
To znaczy no, zna swój lokalny. No to jest już wyzwanie, no i to, że jesteśmy odłączeni od internetu, to trochę jest takie stresujące. Zobaczymy, czy ile w tym jest prawdy. No, przekonamy się. Boże, kiedyś żyliśmy w końcu bez internetu i człowiek sobie dawał radę. No, zobaczymy. Słuchajcie, no na tym się nie kończy. W Bułgarii ludzie są tak uprzejmi i tak mili, że dosłownie pchają się przed kamerę. U tego gościa spaliśmy i bardzo polecamy. Tutaj macie numer telefonu i namiar wszelki na lokal. Lokal jest bardzo tani, bardzo zadbany. Ładny, także bardzo nam się podobało. Stąd macie bardzo blisko do tego jeziora, którego widzieliśmy wam fotę. Jedzenie jest pyszne, ludzie są uprzejmi, radośni. Owoce, które możecie tutaj dostać są fantastyczne. A miejscowość nazywa się Dospat i bardzo, bardzo polecamy. Bardzo pozdrawiamy. Hello, this is the best place to visit in Bulgaria. Yes. We expect you. Sami widzieliście, naprawdę sympatyczni, fantastyczni ludzie. Tylko przyjeżdżać. Nieodkryte miejsce, tak nam się wydaje. Bardzo polecamy. Jesteśmy na stacji w Bułgarii, jesteśmy na stacji już przy granicy, właściwie tutaj już z Macedonią. I cóż, jeżeli szykujecie się na to, że możecie zapłacić kartą, a i tak mówią tutaj panowie w obsłudze, że tak możecie, a potem okazuje się, że jednak po nalaniu benzyny musicie mieć pieniądze, to przygotujcie się na taką ewentualność. Możecie płacić w euro, chociaż preferują jednak swoją walutę. Więc warto taką posiadać. W ogóle uderzając tutaj na południe, to no, życzą sobie jednak swojej narodowości walutę. Także lepiej mieć niż nie mieć. Karta to nie wszystko. Jesteśmy w Bułgarii, do granicy mamy 2 km. Ale właśnie sobie zdaliśmy sprawę, że słuchajcie, tylko do tego miejsca zrobiliśmy już 3500 kilometrów. A czemu o tym tak mówimy? Bo zaczęliśmy sprawdzać poziom oleju i no z tak ciekawości, no nie ubywa. Kolega pojechał właśnie z motocyklem. No taka drogę mamy dosyć krętą. W ogóle te miejsca są dosyć kręte, górzyste. I za każdej górki wyłania się kolejna górka, więc... Jak kojarzycie Abelarda Gizę, gdzie było za dużo zajęcy! No to my to już tak mamy. Za dużo zakrętów! Za dużo gór. Pierwszy raz chyba jako motocykliści, tak? Czyli jeżdżący motocyklem. Pierwszy raz mamy za dużo winkli. Słuchajcie, trochę nudnej trasy nam potrzeba, trochę prostej. Tak, tak samo dużo emocji związanych z naszymi przeładowani jesteśmy emocjonalnie. Też jesteśmy przebodźcowani, chcemy takiego chilloutu, chociaż widokowego, żeby coś widzieć. Dobra, zasuwamy dalej, żeby dzisiaj dojechać. Tak. Macedonia troszkę nas zaskoczyła i pierwszym takim zaskoczeniem byli motocykliści bez kasków, jadący z dziećmi i to wcale nie skuterami, tylko normalnymi motocyklami. Jednego udało nam się nagrać, ale to nie była jedyna taka osoba, takich no niby motocyklistów było całkiem sporo. To było dla nas takie dość mocno zaskakujące. Drogi się wyrównały. Góry no w ogóle były bez porównania do tych bułgarskich. Generalnie jeżeli droga wiodła przez góry, to była po prostu wyprostowana. Te podjazdy i zjazdy były stosunkowo niewielkie, a jeżeli spotykaliśmy na drodze jakąś znaczną górkę, to po prostu był poprowadzony przez nią tunel. Niemniej stwierdziliśmy, zasuwamy, jak daleko dojedziemy, tyle nasze. Jesteśmy w Macedonii na stacji benzynowej. Mruczy nam niebo, czyli burza się zbliża. Neta próbuje się z Wi-Fi połączyć na stacji. Tak jest. No i cóż takiego, no wali nam. Słyszymy po prawej, słyszymy po lewej. Macedonia się buduje. Nie może się połączyć, ona nie da się. Nie da się połączyć, to trudno. Macedonia się buduje, drogi są niezłe, chociaż na autostradzie można się zdziwić. Tutaj pierwszy raz na autostradę wjechaliśmy kawałek.
ale zjechaliśmy bardzo szybko, gdyż nagle autostrada zrobiła się dziurawa. Może nie jak szwajcarski ser, czyli tak jak myślimy o tym w Polsce, ale po prostu zrobiło się dziurawo. A zaraz się zbieramy, bo ta burza idzie w tę stronę, my jedziemy tam, więc uciekniemy przed burzą. No, zobaczymy, jak nam się uda z tym. Jak nam się uda, dokładnie. No, pędzimy. Dojechaliśmy do Ohrydu. Tak, za nami jest Wieża Muezzina. wieża, a przed nami jest jezioro, którego nie widzimy, bo musielibyśmy jeszcze kawałek przejść. Do centrum mamy troszeczkę, ale no, żaden problem. Mieszkamy w takim, wiecie, zapadłej chałupce, ale z takim klimatem szukamy takich miejsc. Słuchajcie, Zobaczcie, na jakiej macedoński, ulicy jesteśmy w ogóle. język macedoński, to co przeczytałam, podobny do helańskiego. Po polsku oni idealnie rozumieją i my rozumiemy po macedońsku i to jest fantastyczne. niesamowite. Mamy tak podobne języki, a dzielą nas tylko granice i jesteśmy nic więcej. No i mamy to samo co u siebie. Słuchajcie, ręka mi się trzęsie, nagrywamy w ogóle z ręki wszystko, ale mam nadzieję, że nam wybaczycie, bo w ogóle no, dużo się dzieje. Jeszcze Dużo się dzieje, bardzo dużo. A dopiero dojechaliśmy. Dobra, rozpakowujemy się. Rozpakowujemy konika, który się coraz lepiej nie jest spisuje. konik, tylko babuszka nasza. Babuszka, no. Babuszka, nasza babcia. Dzisiaj babuszka pokazała tak zęby fantastycznie tam w górach na serpentynach. Ło. Słyszycie? Deszcz pada. Albo zacznie lać. To będziemy biec z tym. Nie przejmujemy się tym. Chyba pada tak. Idziemy, Tak. chyba wracamy. Nie, przejmujemy się. Przejmujemy się. Biegniemy z kotem. Wracamy z kotem, weźmiemy może tą parasolkę jednak, albo weźmiemy mony i idziemy coś zjeść. Ale przecież mony nie mają tego. Czego? Kaptury? Mają kaptury. Dobra. Burza nas dopadła, ale jak się rozpakowaliśmy, jesteśmy w Monach. O Ludzie rany, się nas musicie trochę to boją. zobaczyć. Pokażesz tutaj? Pokażę. To. Pokażę. Zobacz. Wystawa. Patrzcie, jakie relikty fajne. Zresztą... Centymetr kurzu na nich. No, nawet więcej. Klimat jest fajny. Ludzie są bardzo mili, bardzo serdeczni. Idziemy coś zjeść. Zaraz zanurzysz się. Marcin co prawda na taką burzę ubrał sobie buty do wody, więc wpada mu woda od góry, od dołu i przecieka, nacieka. Słyszycie? A my jedziemy szukać lokalnego jedzenia, bo podobno jest tu bardzo, bardzo pysznie, więc chcemy to sprawdzić. Mamy nadzieję, że znajdziemy. Cały czas grzmi. Idziemy w poszukiwaniu restauracji o uroczej nazwie Pyszne. Oczywiście po macedońsku, ale zauważyliśmy pewną rzecz. Czy zauważyłem pewną rzecz? Generalnie tak, po pierwsze, nazwano mnie tutaj na ulicy Pan Wołodyjowski, chociaż mały nie jestem. A drugie, Ja nie słyszałam. mam takie wrażenie, że na Bałkanach mężczyzn z wąsami się bardziej poważa. Poważnie? Nie. Burza idzie, to jest zapowiedź najbliższych dni. A w Lądku będziemy na festiwalu podróżników. A stąd ile mamy do lotka? 1500. Ale już tylko 1500. Wybaczcie, nazwy nie powtórzymy, bo nie jesteśmy w stanie. No i koniec, już nigdzie nie dojedziemy, drogę mamy zamkniętą. Udało się. Dotarliśmy. Dokładnie tak.